Jedną z ciekawszych atrakcji Wiednia, a do tego nie lada gratką dla miłośników militariów oraz historii wojskowości, jest Muzeum Historii Armii Austriackiej. Instytut Historii Wojskowości dokumentuje historię Armii Austriackiej od XVI wieku do współczesności, szczególnie poprzez technologię wojskową, taką jak broń, pojazdy oraz sprzęt wojskowy, lecz także poprzez fotografie, obrazy i dokumenty. Część muzeum poświęcona jest także historii austriackiej marynarki wojennej. Budynek muzeum znajduje się w sercu wiedeńskiego arsenału, czyli kompleksu budynków wzniesionych jako skutek rewolucji lat 1848-49, mającej na celu gruntowanie absolutystycznej władzy cesarza Franciszka Józefa I. Sam budynek, w którym mieści się muzeum, został zbudowany jako Muzeum Broni. Jest to najstarszy budynek muzealny na terenie Austrii. Budynek ten od samego początku zaprojektowany był jako obiekt muzealny przez duńskiego architekta Theophila von Hansen w połowie lat 50. XIX wieku. Po wejściu do budynku muzeum uwidacznia się cel i zamiar cesarza Franciszka Józefa. Funkcją budynku miało być nie tylko przedstawienie zbiorów militarnych, ale także oddanie hołdu żołnierzom armii austriackiej. Najwyraźniej widać to po samym wejściu do budynku muzeum w hali wejściowej. Mieści ono posągi 56 dowódców wojsk austriackich na przestrzeni dziejów. Wszystkie posągi mają po 186 cm wysokości i przedstawiają najważniejsze osobistości, począwszy od średniowiecznych królów i książąt, poprzez cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego i wodzów epoki wojny 30-letniej, po generałów i feldmarszałków austriackich doby epoki napoleońskiej. Centralny budynek muzeum podzielony jest na 8 sal wystawowych. Pierwsza sala poświęcona jest historii XVI i XVIII wieku, czyli okresu wojny 30-letniej oraz wojen z Turkami. Zbiór muzeum posiada liczne zabytki sztuki osmańskiej, a także insygnia oraz namioty armii sułtańskiej. Wśród ciekawych eksponatów jest na przykład własnoręcznie napisany list wodza cesarskiego Albrechta von Wallensteina do feldmarszałka von Pappenheima z 15 listopada 1632 roku, czyli z przedednia bitwy pod Lutzen. Na liście tym zachowały się ślady krwi feldmarszałka von Pappenheima, który ów list miał przy sobie w czasie trwania bitwy. Na skutek odniesionych obrażeń zmarł on 2 dni później. Na wystawie zaprezentowano przykłady ubiorów pikinierów oraz muszkieterów, jak również przykłady oręża białego, takiego jak halabardy, miecze, szable, broń obronna, czyli hełmy oraz kirysy, pancerze jazdy oraz piechoty, a także muszkiety lądowe, kołowe oraz skałkowe. Szczególną uwagę warto poświęcić eksponatowi z 1678 roku, czyli tzw. organom śmierci. Był to pierwowzór artylerii rakietowej, konstrukcja składająca się z kilku do kilkunastu rur połączonych ze sobą w formie pianina, za pomocą której możliwe było oddawanie salw w kierunku przeciwnika. Ważnym elementem są zachowane pamiątki po dowódcy cesarskim, księciu Eugeniuszu Sabałckim, w postaci zachowanego po uroczystościach pogrzebowych katafalku, elementów ubioru, kirysu, czyli pancerza, który należał do księcia, a także buławy, która była symbolem dowódcy.
Oddzielna część wystawy odnosi się do wojen z Imperium Ottomańskim, w szczególności wojna turecka z 1683 roku, w wyniku której doszło do drugiego oblężenia Wiednia. Oprócz malowidła przedstawiającego bitwę pod Wiedniem, muzeum posiada zbiór rycin z epoki, przedstawiające dowódców wojsk sprzymierzonych, a także strony przeciwnej.